Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Barcelonie. Damy wam kilka tipów, jak tutaj przyjechać, jak zwiedzać, co robić, czego nie robić. Takie rzeczy robić. Żeby poruszać się po Barcelonie, niekoniecznie trzeba wynajmować samochód, bo jest tutaj masa pociągów, dobrze skomunikowane miasto i można poruszać się w mieście metro, a poza miastem wzdłuż wybrzeża leci pociąg, którym można dojechać na wiele miejscówek, więc pociąg to jest nasz sposób na komunikację. Szliśmy na pociąg i przypadkiem spotkaliśmy gwiazdę slopestylu MTB ze Szwecji, Maxa Fredrikssona. Hola! Podwiezie nas samochodem, razem pojeździmy i będziemy się świetnie bawić. Da. The street bike, huh? Huh? The street bike. Jibber. Jiba. W Barcelonie można pojeździć na każdego typu rowerze. Są tutaj różne miejsca do różnych dyscyplin rowerowych. Ja tym razem zabrałem rower do Jibingu, żeby trochę polatać na hopach, trochę pojeździć na streetie. Myślę, że tym razem na takim rowerze dobrze się będę bawił. Jeśli chodzi o bazę noclegową tutaj przy Barcelonie, jeśli chcecie więcej spędzić czasu w mieście, jeździć po legendarnych miejscówkach streetowych jak tutaj, to warto sobie bazę noclegową zrobić w Barcelonie. Ale jeśli chcecie spędzić więcej czasu na La Pomie, która jest odsunięta od Barcelony tak z pół godziny pociągiem, albo nawet dłużej, no to lepiej jednak wybrać nocleg w Premia de Mar albo w okolicznych miastach i być blisko La Pomy i móc tam jeździć i rano na przykład i wieczorem z przerwami. Jest tyle rzeczy wokół Barcelony, w Barcelonie, które po prostu nie da się pominąć i nie siedźcie tylko na La Pomie, zwiedźcie świat. Pierwsza poważna sesja streetowa. Jesteśmy na falkach. Później jedziemy na duże fale, na forum. Zobaczymy, jak Jibber zachowuje się podczas jibbingu. I don't know why, but it's such a like scary one. You want to start? Jibber's gonna jib. Gdyby nie ta pani. O, był. Pojadę po tym murku manualem. Z tamtej strony jest przepaść. I z manuala przeskoczę ten kosz. Przynajmniej taki jest plan. Nawet. Lepiej nie będzie. Yeah. Over there. Tutaj jest kilka miejscówek wokół nas, więc przenosimy się kawałeczek i będziemy na fajnych bękach. Przerwa na kawkę, ważna sprawa. W Hiszpanii się nie spieszymy. Kawka, siesta, coś tam porobić w ciągu dnia. No i tak się żyje. Wow. It's pretty big. To jest możliwość na przeskoczenie samochodu.
No ale samochód nie jest taki Must krótki, be able więc to do trzeba było something. It's polecieć nieźle. Ale na próbę mogę skoczyć między samochodami i zobaczymy, gdzie dolecę. Amortyzatory są. Patrzcie, ile tutaj jest wybić. To jest niesamowite. Nie byłem tutaj wcześniej. To jest tyle wybić, że można tutaj sobie jakiegoś line'a zrobić i bawić się jak na skateparku. It could work, no? Yeah, it will. I think you have to go with the red one. I wanna go In the between. in between. Yeah. The run is not so easy. I don't want my foot. Oh, easy! Yeah, it's easier than I thought. That running one. Magiczny rower, on przyjmuje wszystko na flat. Dużo dalej niż powinienem chyba zaleciałem teraz. Ale jakbym nie miał przedniego hamulca, to lecę w tą ścianę od razu. Chyba wybiłem sobie palca od tego dobicia przy przeskakiwaniu samochodu. Plus, teraz jak tu najeżdżałem na któreś wybicie, to najechałem na gówno i nie będę mógł dzisiaj robić tire grabów, bo będzie śmierdzieć. Jak już jesteście w Barcelonie, to koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Jest to Port Forum ze słynnymi ściankami. Tutaj można przejechać nad tymi bramami, nad jedną albo nad dwoma naraz. Trzeba się nieźle napedałować, ale zabawa jest przednia. Idealnie wyprofilowane quarterpipe. Prawdziwy cel wycieczki to udział w Backyard Battle od Adolfa Silwy. Adolf ma przy chacie świetne trailsy, duże hopy, tam powyżej jeszcze jakieś hopy na duże rowery, które nie działają, bo jest trochę mokro. Dobrze to wygląda, jest trochę ziomków, luźna atmosfera i po prostu robimy to, co lubimy najbardziej. Akurat jest miejscówka prywatna i tutaj nie można sobie tak wejść, pojeździć z buta, ale tutaj wokół w Katalonii jest mega dużo miejscówek dirtowych, skateparków, gdzie można wbić. Są to miejsca publiczne, na przykład La Poma, wszystkim znana i lubiana. Jest La Bassa, w Lloret de Mar są jakieś chłopeczki, ale tam też z chłopakami trzeba się zgadać. No i jest trochę tych miejsc tutaj. Duża jest scena BMX-owa, która dba o miejsca właśnie dirtowe. Dużo przyjezdnych, którzy się tutaj kumulują w zimę, więc są te miejsca zadbane, jest gdzie jeździć, tylko trzeba szukać. Jak szukać? No na przykład wpisujesz w Google Maps Dirt Park, wyszukiwanie, no i pewnie coś się pokaże, jeśli to jest publiczna miejscówka. Jeśli chodzi o spoty streetowe, to jest taka skate mapa. W Google możecie sobie wyszukać, ty wiesz w sumie bardziej jak to się robi. Wiesz, Barcelona, skate spot, wyskakuje taka mapa. Wyskakuje mapa i tam są wszystkie miejscówki ze zdjęciami. Oczywiście lokalizacja, no i można cisnąć. Na pierwszego tripa po Barcelonie na pewno jest wystarczająco miejsc, żeby bez samochodu je zjeździć. Ale właśnie jak już chce ktoś eksplorować trochę dalej niż Barcelona, to warto mieć samochód, żeby sobie podjechać, bo naprawdę są miejscówki mega godne polecenia.
Na tym podwórku mamy dwie linie. Jedna linia idzie od góry i jest taka trailsowa, hopki pod mały rower z niewielkimi przelotami, dosyć mocno w górę wykręcone, więc dobre loty boczkiem można robić. A po lewej jest linia na duże rowery, teoretycznie. Duże hopy, pewnie z 10 metrów ma ta pierwsza przelotu. Myślę, że przynajmniej. Lekko się cykam, żeby ją skoczyć. Zobaczymy, jak się rozwinie to popołudnie. Nie mam ciśnienia, ale fajnie by było, pewnie będzie mega uczucie. What up, Tommy? Polska Gorum? L. What does it mean, Polska Gorum? Polska Gorum means Poland is on the top. Is it? Polish mountain. Wow. Dobra, lecę dużą. Chłopaki na hardtailach latają, więc to nie może być takie straszne, ale ona naprawdę jest duża. Wybicienie się w górę, a najazd idealny na moje opony traktora. Yeah, it took like 6 years to get the spot like it is now, and now it's good. So much It's work. sick. Crazy. Now it's sick, thanks dude. Nie możemy zapomnieć o kwestii jazdy po górach. Tutaj mega jest rozwinięta zajawa na e-bike'i. Mega dużo tras pobudowanych w tych górkach nad Premia de Mar, czyli nad Lapomą, tutaj kawałek od wybrzeża. Z łatwością można wynająć sobie rower, nie trzeba tutaj nawet przylatywać z rowerem. Jest tutaj co jeździć, mega dużo świeżych tras, także tym bardziej większa zajawa, więc tą aktywność sportową też polecam. Poranny streetcik. Dzisiaj cały dzień spędzimy sobie w Barcelonie, szukając spotów pod G-Link. Jeszcze a propos rzeczy, plecaków, pilnujcie ich w Barcelonie. Jeśli zostawicie coś w samochodzie, to bardzo prawdopodobne, że te rzeczy znikną. Lokalsi tutaj naprawdę przestrzegają przed kradzieżami i tak dalej, więc warto trzymać wszystko przy sobie albo chociaż mieć te rzeczy na oku. Chociaż podobno niekiedy i to nie wystarcza. Rzeczy znikają bez śladu. Może bara szybciej zrobię niż to, bo powiem 27,5 to nie tak łatwo zakręcić. A tutaj Konrado, który oprowadza nas dzisiaj po Barcelonie, bo niedawno tu zamieszkał, więc jeździmy. Znaleźliśmy niekończący się bęk, w którego można skoczyć, więc robimy najdłuższego dropa, ile się da. Jak ktoś dotknie przednim kołem flatu przy lądowaniu, to wygrywa. I umiera. Dwa w jednym. Vamos. Szału nie ma, najazd nie jest idealny. I okazuje się, że lightowo dałoby się do flatu dolecieć, bo rozpęd jest z górki. Ale nie chcemy tego robić, bo Cenię życie. szkoda stawów.
Piękna miejscówka z niekończącymi się ogromnymi bękami. Myślę, że można by było tutaj cały dzień siedzieć i kminić sobie nad jakimiś przejazdami, dużymi lotami, dropami i technicznymi akcjami. Także polecam, damy tutaj lokalizację Wam, żebyście wiedzieli, jak tutaj trafić. Gibber. Dodatkowe punkty za stopić. Spoko jest to, że w takim mieście, takim skondensowanym, ciasnym, można w 3 dni sobie objechać, tak naprawdę w jeden dzień objechaliśmy streety, w jeden dzień pojeździliśmy na dircie, no i jesteśmy teraz na skateparku. Tak naprawdę w jeden dzień byśmy kilka skateparków zaliczyli i się dobrze bawili, więc niewiele tutaj potrzeba, żeby się najeździć. To jest mega fajne, że nie trzeba się daleko przemieszczać, żeby dobrze się pobawić. Także taki przedłużony weekend tutaj myślę, że może komuś wystarczyć, jak dobrze się go zaplanuje. Szybko powiem Wam jeszcze o bilecie i bagażu. Za bilet z Polski do Barcelony zapłaciłem 600 zł w 2 strony. Bagaż sportowy, do którego możecie włożyć 32 kg, to jest kolejne 600 zł w 2 strony. Nie musi to być torba rowerowa, może to być karton duży, do którego wpakujecie rower i różne graty. Więc jest to turbo proste, tylko trzeba chcieć. Jeśli zastanawiacie się, w jakich miesiącach pojechać, to na pewno listopad i grudzień będzie lepsza pogoda. Styczeń i luty jest najzimniejszy, najwięcej deszczu, ale też zdarzają się takie tygodnie przyjemne. Później od marca już się zaczyna fajna pogoda, więc miejcie to na uwadze. Dawajcie swoje tipy, porady i pytajcie, o co chcecie zapytać. Chętnie odpowiemy i pokonwersujemy.